Witajcie! Z tej strony Waterlord TV i w tym odcinku Origin Story opowiem o Baronie Zemo. Z okazji wychodzących co piątek na platformie Disney Plus odcinków serialu The Falcon and the Winter Soldier w każdy czwartek postanowiłem wypuszczać krótkie Origin Story jednej z głównej postaci serialu. Zatem nie przedłużając, zaczynamy. Baron Heinrich Zemo po raz pierwszy pojawił się w komiksach w czwartym wydaniu Avengers w 1964 roku. W retrospekcjach był przedstawiany jako przeciwnik Kapitana Ameryki podczas II wojny światowej, przez którego właśnie Steve wpadł do oceanu, a Bucky stracił rękę. Był to genialny niemiecki naukowiec, wynalazca Adhesive X, czyli spoiwa X, praktycznie nierozerwalnego kleju, który miał być wykorzystywany jako broń przeciw aliantom. Podczas starcia kapitana z Baronem tarcza Steve'a uderzyła w kontener ze wspomnianym klejem i jego część wylała się na twarz Heinricha, na zawsze przyklejając ikoniczną maskę do jego twarzy. Po wojnie uciekł on do dżungli w Ameryce Południowej i pozostał w ukryciu, dopóki nie nadarzyła się okazja uśmiercenia Avengers, wśród których znajdował się wtedy jego arcywróg. Jego nienawiść do kapitana ironicznie stała się jego końcem, ponieważ próbując bezmyślnie ostrzelać wroga, trafiał w pobliski masyw skalny, który w końcu zapadł się na Barona, zaledwie rok po tym, jak postać została przedstawiona w komiksach. Postać, która jest nam znana z filmów, to Helmut Zemo, syn Heinricha, którego debiut w komiksach miał miejsce prawie dekadę później, w grudniu 1973 roku w 168 wydaniu Kapitana Ameryki. Jednak wtedy nazywał się Feniksem. Chciał on pomścić ojca, topiąc Steve'a w wynalazku Barona, wrzącym spoiwie X. Kapitan z pomocą Falcona pokonał go jednak, a Helmut wpadł do cieczy, która nieodwracalnie zraniła mu twarz. Od tamtego czasu zaczął nosić maskę podobną do tej ojca. Podążając w jego ślady odnowił grupę Masters of Evil, do której poza nim należały takie postaci jak Absorbing Man, Mr. Hyde czy Power Man. Z ich pomocą w serii komiksów The Avengers Under Siege Baron oblężył siedzibę Avengers i porwał Edwina Jarvisa, pierwowzór znanej nam sztucznej inteligencji z filmów. Allow me to introduce myself. I am Jarvis, a virtual artificial intelligence. Wraz z inną znaną nam z filmów postacią Batrockiem, Zemo przy użyciu Bloodstone'a próbował przywrócić życie ojcu, jednak zupełnie się to nie udało. Co ciekawe, jest jakaś szansa, że ta wersja zdarzeń, zapewne trochę zmodyfikowana, może mieć miejsce w serialu. Po pierwsze, w jednym ze zwiastunów widzimy Zemo stojącego nad grobem, zapewne swojej rodziny, może właśnie z planem przywrócenia ich do życia. Po drugie, już w kolejnym wydaniu komiksu kapitan udaje się do Madripoor, fikcyjnego miasta, w którym prawdopodobnie będzie rozgrywać się akcja serialu. Po trzecie, na samym końcu wydania widzimy Curtisa Jacksona, czyli komiksowego Power Brokera. Jeżeli oglądaliście moje omówienie pierwszego odcinka The Falcon and the Winter Soldier, to wiecie, że postać ta prawdopodobnie odegra jakąś rolę w serialu. Wracając do komiksów, po wydarzeniu Onslaught, kiedy świat uznał Avengers za zmarłych, Baron wykorzystał okazję, zmieniając swoje imię na Citizen 5, a nazwę swojej grupy na Thunderbolts i ogłosił, że oni będą nowymi bohaterami Ziemi. Założenie podobne do tego, które miał Mysterio w Far From Home. People need to believe. And nowadays they'll believe anything. Następnie Zemo i Thunderbolts pokonali samego Grandmastera, a Helmut ukradł jego źródło mocy i je sobie zawłaszczył. Jego wściekły zespół wepchnął go wtedy do wyrwy czasowej, dzięki której przebył wiele linii czasowych, aż w końcu dostał się do przyszłości. Zemo odczuł wtedy potrzebę zmiany i wciąż pod nazwą Citizen 5 ogłosił, że chce odkupić swoje winy i że zostanie nowym bohaterem. Możliwe, że faktycznie by się zmienił, gdyby nie dowiedział się o tym, że Steve Rogers ukrył przewinienia Zimowego Żołnierza. Kiedy Bucky został nowym Kapitanem Ameryką, rozgoryczony Zemo obrócił się przeciw bohaterom i przyczynił się do zabójstwa Hawkeye'a, który był wtedy dowódcą Thunderbolts. Następnie stworzył nową Hydrę, ale nie na długo, bo bohaterowie zaatakowali z Falconem na czele, zmuszając go do wysadzenia własnej bazy.
Zemo został wtedy transportowany przez tarczę do Pleasant Hill, gdzie osiadł wśród wielu innych złoczyńców, których pamięć została wymazana z pomocą kosmicznego sześcianu. I to by było na tyle, jeśli chodzi o historię Barona Zemo w komiksach. Dajcie znać, co sądzicie o przedstawieniu tej postaci w filmach i serialu. Podzielcie się też waszą bezspoilerową opinią odnośnie The Falcon and the Winter Soldier. Przypominam, że już jutro będzie miała miejsce premiera 3. odcinka serialu, co oczywiście oznacza, że w weekend pojawi się jego omówienie. A za tydzień w czwartek, jak zwykle, Origin Story, tym razem o Sharon Carter. Z mojej strony to tyle. Cześć!